Czy proces onboardingu musi być skomplikowany? Czy jako menadżer sam muszę pamiętać o załatwianiu komputera, telefonu, wizytówek, karty dostępu i innych rzeczy potrzebnych nowemu pracownikowi? Czy wszystkie zadania związane z przyjęciem nowego pracownika da się ogarnąć jednym procesem, tak aby uruchomić je jedną akcją, nie pomijając żadnego ważnego punktu? Zobaczmy, jak Effecte Service Manager może ułatwić i uprościć tę sprawę. Po zalogowaniu się do systemu widzę zestaw usług pogrupowanych według różnych kategorii, które są mi udostępnione. Zestaw ten jest zależny od moich uprawnień i ról, które mam przypisane. Jedna z tych ról upoważnia mnie do dostępu do grupy HR dla menadżerów, gdzie mogę złożyć wniosek o przygotowanie stanowiska dla nowego pracownika. Wniosek onboardingowy jest zbudowany z 4 części: danych pracownika, zamówienia komputera, zamówienia identyfikatora i potwierdzenia wniosku. Oczywiście, w zależności od organizacji i jej wewnętrznych procesów, takich etapów może być więcej. Mogę wnioskować o dostępy do zasobów sieciowych, instalację specyficznego oprogramowania, telefon, kartę kredytową czy nawet służbowe auto. Ale w naszym prostym przykładzie mamy tylko 4 kroki, które są wystarczające do prezentacji możliwości systemu. Zacznijmy więc od pierwszego: danych osobowych nowego pracownika. Kolejnym krokiem jest zamówienie komputera. Tu mam do wyboru 5 rodzajów stacji roboczych, które są dostępne w mojej firmie. Przy tej okazji chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, jak zorganizowany jest wniosek w Effecte Service Managerze. U góry mamy listę opcji, w tym wypadku 5 rodzajów komputerów. Poniżej opis danego urządzenia, a na samym dole dodatkowe opcje, jeżeli są dostępne w danej ofercie. Dla tej oferty mogę zamówić dodatkowy zasilacz, zaznaczając ten checkbox. W innej ofercie dodatkową opcją może być kolor urządzenia, tu wybierany z listy. Może być też tak, że dodatkowych opcji nie będzie, jak w tym wypadku. Generalnie ofertę możemy wzbogacić o pola tekstowe zawierające szczegółowy opis, checkboxy, listy, załączniki czy linki. Wszystko to, co jest potrzebne do jak najlepszego opisania oferty, tak aby użytkownik mógł podjąć decyzję o wyczerpujący zestaw danych. Wracając do naszej stacji roboczej, zamówmy dodatkowy zasilacz i sprawdźmy, czego możemy dowiedzieć się o komputerze na stronie producenta. Wydaje się, że komputer jest OK. Idźmy dalej. W kolejnym kroku zamawiamy identyfikator pracownika. Tutaj możemy załączyć zdjęcie, ale w naszym wypadku załóżmy, że sesja fotograficzna będzie później. Ostatnia część wniosku: potwierdzenie. System wymaga podania powodu, dla którego składam ten wniosek, więc go uzupełniam. Automatycznie też została ustawiona osoba akceptująca wniosek, w tym wypadku mój przełożony. Po uzupełnieniu danych klikam potwierdź i proces rozpoczyna swój cykl życia. Na głównej stronie portalu widzę złożony wniosek składający się z 3 podprocesów. Zawartość każdego z nich mogę sprawdzić jednym kliknięciem. Tu mogę prowadzić korespondencję z realizatorami, sprawdzić status lub w szczególności anulować poszczególne kroki. Mój proces ma w tej chwili status oczekiwanie na zatwierdzenie. Zatwierdzić może go mój przełożony. Zobaczmy więc, jak sprawa wygląda z jego punktu widzenia. Po zalogowaniu się jako osoba akceptująca już na pierwszy rzut oka widzę, że są procesy oczekujące na moją decyzję. I znów, jednym kliknięciem mogę sprawdzić szczegóły wniosku. Dane kontaktowe, zamówioną stację roboczą z dodatkowym zasilaczem i identyfikator. Jest też powód złożenia wniosku, który był wymagany w ostatnim kroku jego składania. Do dyspozycji mam teraz 3 akcje: zatwierdzenie, odrzucenie i oddelegowanie decyzji do innej osoby. Klikając te opcje mam listę pracowników, którym mogę przekazać zadanie podjęcia decyzji. Ale w naszym przykładowym procesie uznamy, że wszystko jest w porządku i możemy zatwierdzić ten wniosek na podstawie danych, które zostały podane na etapie jego składania. W tej chwili system przekazuje do realizacji poszczególne podprocesy odpowiednim grupom, ustalonym na etapie konfiguracji składowych procesu. Wnioskujący może na bieżąco śledzić postęp prac i komunikować się z realizującymi. Jak widzieliśmy, proces onboardingu może być prosty i intuicyjny w obsłudze. Zbudowanie takiego wniosku z odpowiednich składowych sprawia, że osoba wnioskująca podaje wymagany zestaw danych, uruchamia wszystkie niezbędne zadania
i nie ma możliwości pominięcia czy zapomnienia o którejś składowej. Przygotowane w ten sposób środowisko dla nowego pracownika będzie kompletne, dzięki czemu nowa osoba bez zbędnego stresu będzie mogła włączyć się do pracy w nowej organizacji.